Serdeczny dzień dobry wszystkim oglądającym. Nazywam się Agnieszka Witkowska i opowiem o fotografii recyklingowej, którą zajmuję się od pewnego czasu. Fotografia recyklingowa to otwieranie oczu zamkniętych, niedostrzegających problemu plastikowej katastrofy, która nas obecnie otacza. Jest to zwracanie uwagi na wszystkie wstrętne, zużyte folie, butelki i inne pływające w oceanach, latające w powietrzu, degradujące planetę plastiki. Jest to dostrzeżenie w nich potencjału estetycznego i nadanie im nowej wartości artystycznej, ale tylko pod warunkiem, że jest to drugie lub jeszcze późniejsze życie tego materiału. Że nie produkujemy plastiku na potrzeby zdjęć, a jedynie wykorzystujemy to, co już jest. Tworzywa sztuczne od początku swojej historii, czyli już od 1862 roku, wprowadzały ludzi w zachwyt. Materiał lekki, mocny, nierozpuszczający się w wodzie, a przede wszystkim znalazł szybko zastosowanie dosłownie w każdej dziedzinie naszego życia. Zachwyciliśmy się tym wynalazkiem na tyle, że z czasem uzależniliśmy się od niego i już teraz nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez tworzyw sztucznych. Plastik zdegradował nas niczym najcięższy narkotyk. Obecnie trwa katastrofa. Stworzenia morskie giną, zaplątane w nasze odpady, a my, ludzie, oddychając, wraz z powietrzem dziennie spożywamy plastik objętości karty kredytowej. Czy potrafimy po tym wszystkim spojrzeć na plastik jako na materiał szlachetny, który może nas uratować? Pierwsza plastikowa sesja w moim wykonaniu była zrealizowana w trakcie pracy nad projektem Poland for Poland, który polega na wzajemnej współpracy i pomocy naszej Polski oraz wioski Poland w Kiribati, w państwie, które w wyniku globalnego ocieplenia znika pod powierzchnią wody. Wraz z wodami oceanu przypływają tam tony śmieci, z którymi mieszkańcy nie potrafią sobie poradzić. Problem istnieje nie tylko w państwie Kiribati, ale na całym świecie. I stał się wielką inspiracją do wykorzystania tego wstrętnego plastiku w celu zrobienia czegoś pięknego w formie oraz wnoszącego piękną wartość i przekaz. W tej sesji uczestniczył Fix. Z pochodzenia Etiopczyk, ale wyglądem przypomina człowieka z Kiribati. Pasował więc idealnie do tematu i stał się twarzą projektu Poland for Poland, który zresztą możecie śledzić, dołączając do grupy Poland for Poland na Facebooku. Na tym zdjęciu dno butelki, przypominającej maskę tlenową, symbolizuje ratunek. Jeśli zmienimy nasze postępowanie teraz, jest dla nas jeszcze szansa. Ta sesja odbyła się jeszcze zanim staliśmy się covidianami, ale obecnie ta butelka kojarzyć się też może z maseczką, która prawdopodobnie chroni nas przed COVID-em. Dla mieszkańców Kiribati ta butelka jest prawdziwym ratunkiem, bo już niebawem zaczną budować domy, które poprawią ich jakość życia. Zbudują je z przetworzonego plastiku, który do nich przypływa wraz z oceanem. Jest to jedno z głównych założeń Poland for Poland. Jak widać, zostały tu użyte pocięte butelki oraz zielona folia. Kadr jest bardzo prosty, statyczny, wykonanie nie było skomplikowane. To zdjęcie symbolizuje, jak bardzo plastik nas pochłania. Jesteśmy nim wręcz osaczeni z każdej strony. Modelką kolejnej plastikowej sesji, która się odbyła, jest moja siostra, Weronika. Jak widać, niesamowicie piękna dziewczyna, której urok zestawiłam z pięknem wstrętnej folii, która zyskała nowe życie. Tutaj plastik został wplątany we włosy w podobny sposób, jak wplątuje się w narządy wewnętrzne stworzeń żyjących w oceanach.
Na tych fotografiach plastik przypomina suknię ślubną. Modelka wygląda, jakby uciekała ze swojego wesela i chciała się schować, tak samo jak my się chowamy. Odziani w plastik uciekamy przed odpowiedzialnością za swoje czyny, za doprowadzenie do plastikowej katastrofy. Zobaczcie, jaki potencjał fotograficzny ma folia. Wygląda jak kosztowna suknia, a to w rzeczywistości wyciągnięty ze śmietnika odpad. Twarzą kolejnej sesji jest Luna, zawodowa modelka, którą wraz z kołem naukowym Obiektywni ASP zaprosiliśmy do współpracy podczas pleneru w Karkonoszach. Sesja odbyła się w Zamku Książ. Tutaj również urok modelki został zestawiony z pięknem wstrętnego plastiku. Często myślimy, że mamy władzę nad swoimi czynami, że możemy w pełni decydować o tym, czy żyjemy w zgodzie z naturą, czy przeciwko niej. W rzeczywistości jednak mamy związane ręce. Na tym zdjęciu akurat nogi. Często chcąc kupić jakikolwiek pokarm, musimy kupić plastik. Bo w innej wersji pożywienia akurat nie ma. Mamy więc wybór: kupić plastik lub głodować. To zdjęcie również jest dowodem na to, jak niesamowite efekty możemy osiągnąć używając folii. Powstało w naszej pracowni fotograficznej w ASP w Gdańsku, a składowymi tego zdjęcia jest wiele fotografii nałożonych jedna na drugą, używając warstw w Photoshopie w trybie jaśniej. Gdybyście chcieli zgłębić ten temat, istnieje dużo tutoriali na YouTubie, więc można łatwo zobaczyć, jak się nakłada fotografię na siebie w trybie jaśniej. Folia pozwala również na bardzo łatwe zniekształcanie twarzy, zyskując interesujące efekty. Myślę, że fotografie te mają ciekawą formę oraz bardzo wartościowy przekaz. Próbujemy oddychać czystym powietrzem, a niestety oddychamy plastikiem, spalinami itd. Na zakończenie mam do Ciebie kilka pytań, drogi słuchaczu. Czy zainspirowany tą prezentacją, oprócz patrzeć na plastik z obrzydzeniem, dostrzegasz też jego wartość? Wartość, którą można wydobyć dopiero po jego przetworzeniu z pierwotnej formy i funkcji? Czy po tej prezentacji przestaniesz wkładać do kosza na śmieci plastik? Może zaczniesz przetwarzać go w domu w jakikolwiek sposób? Może zaczniesz go fotografować, tak jak ja i kilka innych osób w Polsce i na świecie? Z tym materiałem można zrobić naprawdę wiele. A wkładając plastik do kosza, nie wyrzucamy go, a jedynie przekładamy w inne miejsce. Żaden wyprodukowany w dziejach ludzkości plastik nie zniknął jeszcze z naszego świata. Jeśli podobała Ci się ta prezentacja i jej przekaz, zapraszam do obserwowania fanpage'a naszego koła fotograficznego na Facebooku, który nazywa się Obiektywni ASP, Fotograficzne Koło Naukowe Studentów ASP w Gdańsku. A jeśli chciałbyś śledzić losy projektu Poland for Poland, a dzieje się naprawdę wiele, zapraszam do dołączenia do grupy o nazwie Poland for Poland na fejsie. Dziękuję za uwagę. Agnieszka Witkowska.